Siemanko, kolejny odcinek z remontu naszego domu w Tajlandii. Zaczynamy w sklepie, przy wyborze kuchni, łóżka itd. Przyjechaliśmy do innego Home Pro, niestety tutaj nie ma takiego koloru, jak nam się podoba, ale też są inne ładne kuchnie. No i co? Zobaczymy. I tak jutro rano pewnie pojedziemy dobierać, ale musimy gdzieś znaleźć kanapę, żeby było do spania, stolik, dywan, żeby jeden pokój był gotowy, żebyśmy mogli tam już po prostu sobie zamieszkać w poniedziałek. Ej, zobaczcie w ogóle, jakie to jest śmieszne. My wcześniej sobie myślimy, nie no, kuchnia jasna, obowiązkowo. A teraz tak wybraliśmy tą zieloną, przyszliśmy do drugiego Home Pro, tutaj tej nie ma. I tak patrzymy na to, kurczę, ta też jest w sumie fajna. Całkiem tak, no. Wybieranie lodówki. A, to jest jeszcze taka. Oj, przepraszam. To jest całkiem wygodne, tylko tutaj akurat ma za mało tych. Tak, ale ta była lepsza, no. Tak, bo ona ma tutaj, wiecie, te szuflady jeszcze, no nie? Wychodzi około 2500 zł. No nawet, no, nie całe nawet. Mówi, że palce widać strasznie, ale no chyba z tym się nic nie da zrobić, nie? Mam jeszcze dwa ważne komunikaty, bardzo ważne. Pierwszy, Grzesiu, 100 lat. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Ci za pomoc z tym kanałem. Jesteś jego bardzo dużą częścią. Także dzięki, że jesteś. Żyj zdrowo, spełniaj marzenia i nigdy mnie nie zostawiaj, bo se nie poradzę. Druga sprawa, teraz tak już na poważnie. Potrzebne jest wsparcie dla Karoliny. Karolina od 2018 roku choruje na raka. W 2018 zdiagnozowali, w 2021 zaczęły się przerzuty. Karolina pokazuje, że da się żyć z rakiem, cały czas to udowadnia. No i po prostu chciałbym jakoś jej pomóc. Chciałbym, żeby moi widzowie pokazali wielkie serducho, wpłacili coś na jej zbiórkę. Wszystko jest w 100% legalne, mogę Wam to potwierdzić. Na dole, oczywiście w opisie, znajdziecie link. Jeśli możecie, jeśli każdy by tak, może nie każdy, co któraś osoba wpłaciła po parę groszy, myślę, że spokojnie byśmy uzbierali całą tą zbiórkę, która tam jest. Także jeśli możecie, zróbcie to. Chciałbym Wam wszystkim życzyć wesołych świąt, ponieważ dzisiaj jest Wielkanoc. Żyjcie w zgodzie, cieszcie się życiem, mamy je tylko jedno. I kochajcie się i bądźcie mili dla siebie, bo to jest najważniejsze. Trzymajcie się, oglądajcie dalej. No aha, jeszcze jedna ważna sprawa. Zapraszam też Was na Facebooka, jeśli byście chcieli zobaczyć coś więcej z życia Karoliny. Na Facebooku ma Karolina, moja walka z rakiem piersi. Możecie tam wpaść, zobaczyć. Zobaczycie, że wszystko jest z tą zbiórką w 100% legitne. Po prostu dziewczyna potrzebuje pomocy, także jeśli możecie, to wpłaćcie parę groszy. Dzięki. Kolejny dzień po sklepach. Dzisiaj Julia chodzi z nami. Musimy dzisiaj już kupić na pewno kanapę, bo po prostu za 2 dni nie będziemy mieli gdzie spać. O, tutaj nie ma. Tam dalej są. Musimy kupić jakąś ładną rogówkę do małego pokoju. Stolik, dywan. No, a później w poniedziałek będziemy musieli jeszcze zmierzyć i kupić karnisze i zasłony. W ogóle jutro też, albo w poniedziałek trzeba zamki wymienić, tak, ja tam cały czas jakaś robota tam będzie teraz już, ale najważniejsze, wszystko w dobrym kierunku idzie i że już tam będziemy mieszkać. Musimy kupić kanapę, nie ma wyjścia. Kanapę i jesteśmy w Home Pro, żeby zamówić kuchnię. Mamy wymiary, wszystko pomierzyliśmy, już bierzemy się do roboty. Tak wygląda nasz pokój. Zaakceptowane. Tak. Testowanie mebli. Pamiętajcie, łóżko do sypialni, a szczególnie materac musi być bardzo wygodny. W łóżku spędzacie 1/3 Waszego życia. No i dobra, wybraliśmy po prostu klasyk. Taka kanapa. Oczywiście musi być rozkładana, jak będą goście przychodzili. Przeceniona z 5500 na 3300, także 40% przeceniona, także świetna cena. Jeśli nie wiem, jak jest w Polsce, bo w sumie w Polsce nigdy mebli kupowałem, ale w Tajlandii, jak na przykład bierzecie coś z wystawy, to zawsze możecie zapytać też jeszcze o dodatkową zniżkę przez to, że to jest z wystawy mebel. Bo nam powiedzieli ogólnie, żebyśmy musieli czekać 10 dni.
mamy 2. Także nie ma szans, musimy wziąć ten z wystawy. No i zapytaliśmy o dodatkową zniżkę przez to, że to tutaj jest. No i pani powiedziała, że no jasne, że to tak jest, że sprawdzą i da znać zaraz, ile jeszcze mogą obniżyć. No i jest ta kuchnia, którą chcemy kupić, zamówić sobie. Tylko muszą nam dobrać na wymiar, oczywiście nasza będzie dużo mniejsza. Ale jaki blat będzie niebrązowy czy biały? Nie, też takie jasne, no. Muszą być jasne, bo na ciemnych blatach widać każdy paprok, szczególnie jak jest jasne wnętrze, muszą być jasne blaty. Teraz patrzymy, wybieramy właśnie. This one is 60 centimeters, this one 80. I think 80 is too much, 60 will be enough. No, taki sobie weźmiemy zlew. No, myślę, że to będzie odpowiednie. Bo wcześniej był taki bardziej świecący i dużo osób odradzało. Wiecie, no zadajemy pytania na Instagramie, żeby ludzie nam pomagali, bo no mówmy się, no my się nie znamy tak, jak powinniśmy. I ludzie taki odradzali, świecący, mówią, że wszystko na tym widać. Także bierzemy matowy. Zaprojektują nam. Ma być tak. Ta część będzie tutaj, później będzie to. Tu kawałek będzie przeniesiony, cyk, cyk, wysepka. I nasza kuchnia będzie wyglądała takie w sumie, takie coś. Wiadomo, że dużo mniejsza, ale będzie taka. Tydzień czekamy na projekt i 2 miesiące później się zgodzimy na wykonanie. Blaty bierzemy też takie? No mi się podoba, to się ładnie komponuje, no. Tak. Mam nadzieję, że jeszcze właśnie będzie czarna lodówka, więc... Tak. Salon robimy totalnie na jasno, więc myślę, że nie Tak, będzie kontrast. ciężko, ciemno. No, na ścianę taka ładna też te płyta. lampy teraz idealnie będą pasowały, bo one są czarne ze złotym tym nad wyspą, będzie super wyglądało. No, petardo. No i tak, lodówka kupiona, kanapa kupiona, lodówka będzie we wtorek, kanapa będzie w poniedziałek. Także w poniedziałek się wprowadzamy, będziemy mieli kanapę tylko, ale ważne, żeby można było już na czymś spać. Nie zapłaciłam za suszarkę. O, Ala ukradła suszarkę. Ala ukradła. Wyszła ze suszarką pod ręką, zapomniała zapłacić. Dobry patent, co nie? Poszła zapłacić, żeby nie było. Przypadek. Chłopaki zaczęli już kłaść płytki. No, basen idzie całkiem spoko. Myślę, że parę dni będzie skończony. Ogródek, a dokładnie... O, widzę, że wyrównali trochę. No, tyle dobrze, bo było bardzo krzywo. Jutro przychodzi ktoś robić. To też myślę, że 2-3 dni powinno być gotowe. A ja właśnie biorę się za wymianę zamków, bo dzisiaj przyjeżdża kanapa i dzisiaj już tutaj śpimy. No. Nie wiem jeszcze chyba tutaj, bo w tym pokoju, ale tak mi się wydaje, że powiemy im, żeby zaczęli właśnie remontować od tej łazienki, tu już wszystko zrobimy, a dopiero później tam będą robili. Wysłali mi dzisiaj takie lekkie plany, jak to ma wyglądać. Znaczy plan takie będzie, tylko jak to się mówi, takie rozpisane czy namalowane. Projekt zrobiony, o. Ale jeszcze bez żadnych mebli, bez niczego, no, bez kolorów. Zobaczymy. Muszę zamki powymieniać, ale już widzę pewne braki. Nie wiem, czy nie będę musiał pojechać jeszcze czegoś pokupywać. Ale zaraz zobaczymy. No a później, nie wiem czy dzisiaj, czy jak wrócimy z Bangkoku, musimy pojechać na 2 dni. Trzeba pomalować tą ścianę. Zobaczymy, jak wygląda pomalowana. No i pościągać te płytki. Dobra, pierwsza wtopa. Kupiłem złe zamki. No cóż, trzeba będzie je wymienić. Ale i tak zauważyłem, że brakuje mi tu w zamkach pewnych części takich, także będzie trzeba to dokupić. I jeszcze jeden zamek kupić, który będzie do głównych drzwi. Tylko też zauważyłem, że tu też jest taki trochę taki inny niż te wszystkie. Trzeba nagrać i pokazać ładnie, jak wygląda, żeby mi dali tak, jak powinien być. Dobra, przymierzyłem jedną tą część od zamka i to powinno spasować do głównych drzwi. Powinno. Wiecie jak jest. Się dopiero uczę. To jest mój pierwszy dom. Także małymi kroczkami coś się wykombinuje. Aha.
cyk, schody. Właśnie dojechała sofa, na której będziemy dzisiaj spali już. Nasz pierwszy mebel. Nie, pierwszy był telewizor. A, no tak, no. Nie dojechał jeszcze. Ale telewizor jeszcze nie dojechał właśnie. Telewizor dopiero będzie w czwartek i to u Pawła, a nie tutaj. Będzie trzeba przywieźć. W ogóle trzeba jakiś stolik załatwić, żeby on gdzieś tu sobie już stał. On oryginalnie nie będzie tutaj oczywiście, tylko w salonie. No ale na razie będzie gdzieś tu stał. No. Tak to jest. Prezentacja Tadam! kanapy. Dzisiaj będziemy tu już spać, także będzie petarda. Musimy jechać stolik dywan szybko kupić i już w miarę jeden pokój będzie użytkowy. No i trzeba pomyśleć z karniszami i zasłonami, bo od jutra nam zaczynają tam robić. Fajnie by było sobie tu zasłonić. Jedziemy na zakupy. Pokażę wam, że zaczął się już właśnie gorący sezon w Tajlandii. Przeważnie zaczyna się w kwietniu. No ale to w sumie już za niedługo, już za tydzień, kwiecień. Patrzcie, co się dzieje. 14 godzina, 40 stopni na zewnątrz. I to powiem wam tak, na Phuket i tak nie jest najcieplej, ponieważ w Bangkoku będzie jeszcze parę stopni więcej, a w Chiang Mai już w ogóle jest piekło. Parę rzeczy kupionych, żeby dzisiaj spać. Poduszki i pościel. Coś tam jeszcze do czyszczenia, toalety, ręczniki. Ale i tak jeszcze musimy jechać do jednego sklepu, bo nie było tutaj takich zamków jak potrzebujemy, tylko jeden był w sumie. A jeszcze dwa inne potrzebujemy. No co tam zrobiłeś ciekawego? 4 lata szkoły budowlanej. No pokaż, co ci się uda zrobić. Ups, przypał. Ale nie, bo to właśnie powiedz, że chodzi o to, że to nie było takie proste, bo coś tam było źle, nie? Było bardzo nieproste. Czyli co, możemy jutro rano wyjść i mieć zamknięty dom, tak? Tak, będzie zamknięty cały. Rewelacja. Trzeba dużo zrobić. Ważne, że wszystko działa. A który będzie taki, że można z zewnątrz? Tutaj. A tutaj można z zewnątrz. Tak, no. Zobaczcie nasze łoże. Mnóstwo rzeczy, bo nie mamy gdzie tego wsadzić. Brawo! Pierwsza nocka. Siemanko, kolejny dzień remontu domu. Właśnie przyjechała lodówka. Bardzo dobrze, bo lodówka się przyda. To jest trzeci mebel, który mamy już w domu. Jest lodówka, łóżko i telewizor. W sumie telewizora jeszcze nie ma, bo ma przyjechać dopiero jutro. Albo już przyjechało, go jeszcze nie mamy po prostu. Bo prawie odjechać do mojego brata. Jak oni to wyjmą? Takie duże i ciężkie. Okej. Jezu, jak oni to zrobią? Przecież to jest ogromne. Że pomóż im. Ale takie dwa małe, co? A taki tacy... Oła. I ostatnie spojrzenie na... Taki kolor ściany, bo później bierzemy się za malowanie, będziemy malować. I trzeba zobaczyć, gdzie są te wiatraki, co zamówiliśmy. Są tam. Są? A, no to super. Czyli Tak, pierwsza... nowe wiatraki przyszły, jeszcze zapomnieliśmy o wiatrakach, ale jeszcze są niewymienione. Te wiatraki to chyba musi wymieniać to powoli elektryk, chyba się za to nie wezmę. Źle by się to mogło skończyć. Ten, tereren, ten. Beautiful, thank you so much, sir. Ale będziemy ze szmatą latać, widzisz jak zostają te palce? No. Taką chciałaś? To już miałem. No, piękna jest. Okej.
Okay, we can check there and we check Ej, to jest już starość, kiedy ekscytuje cię nowa lodówka. To jak jesteśmy, to wam pokażę od razu, jak przebiega remont. Basen, płytki ułożone. Dzisiaj będą układać podłogę. Dodatkowo przyjeżdża pani właśnie zamontować pompę, tam wszystko naprawić. Schody już też chłopaki układają. Spoko, fajnie. Jeszcze nie mogę doczekać, aż wypełnią pomiędzy właśnie fugi, umyją wszystko, naleją wodę. My mamy to już w cenie z wodą, czy nie? Chyba nie. Chyba wodę wyczyszcza ekstra. Nie lubię takich rzeczy w basenie, takich jakichś zakamarków, nigdy nie wiadomo co tam się Co tam się ukryje? No. Myślałam, że to będzie sama taka półka, no ale w sumie no to jakby to się miało trzymać. Ale tak, no... Będziesz musiała za każdym razem nurkować i sprawdzać. Nie podoba mi się to, nie lubię takich zakamarków. No, a w Tajlandii może się tam coś ukryć, nie ma co ukrywać. No, ale ogólnie fajnie. Powiem wam, że wieczorami przy tym kolorze płytek, jak będziemy sobie zmieniać światełka, to będzie naprawdę idealnie tak wyglądało. No, będzie fajny kolor. Tak. Możemy sobie zmieniać ten niebieski na, nie Na wiem, czerwony, wszystko. czerwony. Dodatkowo jeszcze, oczywiście musimy wyczyścić myjką ciśnieniową wszystko to, zanim naleją wody. No bo jakby nie patrzeć, jest brudno, także trzeba to wyczyścić, ale też powiedział kierownik, że trzeba to wymienić. I chłopaki zaczęli używać w poziomicy. Widzę, że jest poziomica. Potem jak ułożyli w ogródku, jak wylali beton, mówię, to co, wy poziomicy nie używacie, czy co? No, używają. Koniec końcem powiem wam, że i tak dobrze się z nimi dogaduję, także nie narzekam. Tutaj wszystko ładnie. Tutaj była też kolejna sytuacja. Wczoraj dostaliśmy dużo komentarzy na temat tego, jak to jest, że to jest wszystko zabetonowane i co będzie, jak zacznie padać. Ale kierownik budowy powiedział, że wszystko jest zrobione pod kątem. Tak, bo ja mu powiedziałem, że zrobił tu jeszcze jedną dziurę. Bo jedna dziura też jest tutaj, żebyście widzieli. To będzie ładnie wyrównane. Idę też właśnie zobaczyć. O kurde. Tu jest jedna dziura, tu będzie spływała woda, to raz. Albo też z rynny, albo to będzie rynna. Ale z rynnami też im muszę powiedzieć coś, żeby jakoś to dobrze zrobili. Rynne przychodzą jutro wymieniać. Ale na pewno będą robić... Ale że to jest pod kątem. I ja się go pytałem. Na pewno. On mówi, że lali tu wodę, sprawdzali, woda spływa. Także dał mi tą gwarancję, bo ja sam wczoraj sobie pomyślałem tak w samolocie. Mówię, kurde, dobra, wezmę wiaderko, będę lał wodę, będę sprawdzał, czy ona naprawdę spływa. I tak to zrobię jeszcze. Ale on mówi, że oni to sprawdzali. Tutaj, za tymi pustakami, jest też dziura zrobiona w murze, gdzie stąd woda będzie wyciekała. Wszystko tutaj mają podobno zrobione. Wow. Wszystko tu mają podobno tak zrobione. No i tu możecie zobaczyć, tu jest jedna studzienka, druga studzienka i to też jest tak ułożone, że to ma właśnie wszystko spływać tutaj do tej dziury. Powiedziałem, żeby ją tu powiększyli, siatkę dali, żeby nic tam nie wchodziło. Będzie elegancko. Tutaj powinni skończyć za 2 dni, basen mniej więcej też 2-3 dni i zajmujemy się wtedy zielenią, że wszystko dookoła fajnie było posadzone, krzaczki. Płytki są przepiękne, mega mi się podobają. No, płytkami jest naprawdę spoko, dobrze to wygląda. A jak naprawdę zrobimy zieloną dookoła, w ogóle Ala już dostała pierwszy krzaczek jako prezent od Krzyśka. Dziękujemy bardzo. Bananowca. Będziemy mieli swoje banany. Za parę lat, ale będziemy mieli. Tutaj tak samo wysypiemy ziemię, żeby zasadzić jakieś też ładne drzewka, żeby też było zielono. No i w ogóle, wiecie, wzdłuż będą stały donice z krzaczkami, żeby zasłaniało. Palmy 4 zostały, jest dobrze. No powiem wam, że naprawdę widać, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Myślę, że do końca tego odcinka albo już basen będzie i albo będzie w kolejnym, bo dzisiaj i jutro mamy dość dużo roboty, także chcę wam pokazać wszystko, jak to przebiega. Dodatkowo wczoraj dostaliśmy wyliczenie, ile trzeba zapłacić za łazienki, za zrobienie łazienek.
za zrobienie szafy, to od razu powiedzieliśmy, że z szafy rezygnujemy, że nie chcemy, żeby nam robili. Szafę, która tutaj ma być na całej długości. Wiadomo, taka przesuwna albo otwierana, czy nie, jak to zrobimy, się jeszcze okaże. Wycenili na 20 000 złotych. Mówimy, o nie, dziękujemy. Dzisiaj pojedziemy do Ikei i sami sobie ją zaplanujemy. Oni za 7% wartości przyjeżdżają, składają i na pewno tyle nie wyjdzie. Myślę, że będzie gdzieś połowa ceny. Ale przesadzili. Nie ma co gadać. Ale co do łazienek, mają bardzo dużo roboty i to z tym po prostu się liczę, że jest bardzo dużo, bo tam tą jedną łazienkę całkowicie muszą przerabiać, wiecie, zrobić tam z jednej strony taki schowek, prysznic przenieść, toaletę przenieść, no, wybić drzwi, wykłuć, inną ścianę znowu zamurować. No naprawdę jest dużo roboty. Wiecie, oni wszystkie te drzwi muszą powymieniać. Tutaj też mają dużo roboty, tutaj fajnie to płytkami obłożyć, żeby ładnie wyglądało. To oczywiście musimy wszystko wymienić też, chociaż sama wanna zostanie. Wszystkie płytki zmienić. No roboty mają. No i wycenili to mniej więcej na jakieś 60 000 złotych. No i to nam się nie podoba. 70. Nie, 600. Aha, no. 900 coś. No tak, no około 70. Dokładnie około 70. No i wiecie, no to jest zdecydowanie za dużo. Oczywiście będziemy jeszcze się targować i tam odejmować parę rzeczy, które nie potrzebujemy, żeby oni nam to robili. No, ale przyznam szczerze, że nas zamurowało, że bardzo, bardzo dużo to wyszło. Tutaj wam pokażę jeszcze z tej strony. Tutaj oczywiście będą dzisiaj też już sypać piasek, podnosić to. Jak to wygląda z tej strony. Dużo osób mówi, że betonoza straszna i tak dalej, ale uwierzcie mi, że przy tym, jak my będziemy tutaj mieszkać, nie było innego wyjścia. Tu musi być właśnie tak, żeby zieleń była tylko dookoła i tak dalej, bo no nie ma szans, żebyśmy utrzymali tu nie wiadomo co, jak nas tu ciągle nie będzie. O, a to jest właśnie ten bananowiec. Dostaję ala od Krzyśka na urodziny. No, będzie stał właśnie w specjalnym miejscu też. Ale powiem wam tak, jak się wypełni tutaj wszystko dookoła zielenią, dodatkowo w doniczkach jakieś wielkie drzewa, znaczy wielkie drzewa, drzewka w doniczkach i tak dalej, to będzie bardzo ładnie wyglądało. Ja już mam tego obraz i jestem przekonany, że tak będzie. Dobra, szef 60, mierzymy właśnie szafę. Tak jak wam mówię, na przesadzie z tą ceną pojedziemy sobie sami do Ikei, po prostu montować. Powiem jakie wymiary zmierzymy, przyjadą, zamontują. Na pewno będzie taniej i w sumie, no tyle, że sami będziemy musieli to zaprojektować, no ale damy radę. Dobra, 360 na 60 i wysokość 280. Zmierzyliśmy dokładnie też długość, szerokość, żeby kupić karnisze, kupić zasłony. Znaczy do tego pokoju jeszcze nie, na razie tylko zamontujemy karnisze, a zasłony wszystko tak jak skończą remont. W jednym pokoju zamontujemy. Dobra, ruszamy do Ikei, jedziemy kupić komodę małą do pokoju, stolik, szafę zamówić do sypialni na całą ścianę. Dodatkowo musimy kupić karnisze i co jeszcze? Czajnik do wody, żeby można było mieć, żeby robić płatki owsiane rano. No, lodówka już jest, także możemy sobie spokojnie trzymać jedzenie w domu, możemy jeść już w domu, także jest świetnie. No i co dalej? Wam będziemy pokazywać co i jak dalej. Na pewno trzeba zwiedzić Ikei i na pewno trzeba pojechać do Home Pro jeszcze raz. A wiecie od czego zaczyna się zakupy w Ikei? Od tego, żeby oczywiście zjeść pyszne klopsiki i ciasto. Które jest tylko w Ikei. Przepyszne. I klopsiki też przepyszne. I gdzieś tutaj już Bob budowniczy na nas czeka. Dzisiaj Paweł będzie nam pomagał, a wiecie, że jak sąsiady dwa. W dwójkę damy radę. Co nie, Paweł? Na pewno. Paweł, kto da radę lepiej niż w dwójkę zrobić coś, nie? No nikt, totalnie nikt, także będzie ekstra. Jak my się za robotę zabierzemy... Nie krzywo, tylko po tajsku. To będzie Jestem ciekawa, co z tej O, tak jak w blog ekipie. U siebie jak u siebie, a u sąsiada. Damy za radę. Dobra, bierzemy się za wybór szafy. No i będzie trzeba właśnie chyba zrobić właśnie taką. Ale dodatkowo jeszcze to jest trochę za
Mała. Musimy jeszcze dołożyć jedną taką z lustrem po środku, nie? No dobra, jakbyśmy zrobili po bokach jedna taka i z lustrem jeszcze. No dokładnie, ja myślę, że tak trzeba zrobić. No. Ej, zgadnijcie, jak Piotrek fajnie pomierzył. Brakuje tylko jednego wymiaru, ale przy tylu ilu jest w wymiarach, przy tyle ile mamy gotowych, to jeden to jest mniej. Jeden się no, trochę ważne, bo to wysokość szafy, ale coś to się utnie. Ale to się utnie, panie. Panie, to się wyteguje, Nie no, Piotrek, świetnie ci to poszło. To nie ma problemu. No problem. Boss to tak ma być. Nie ma. Nie, ale dzisiaj... Ale wiesz co jest najlepsze? Ostatnio było tak. Jak wyście zrobili ten beton? Używacie w ogóle poziomicy? Bo znowu problem. Sznurek przy ścianie. Jeden tyle odstaje, drugi idealnie. Ja mówię, mieliście sznurek, czemu jest szyło wylane? No problem, boss, no problem, naprawimy przy płytkach. I dzisiaj patrzę, a oni poziomica łopie i wszystko poziomicą, sznurek przyczepiony. Ale jak zrobią, a jak nie. Może zaczęli dobrze, zobaczymy jak skończą. Wcześniej też był sznurek. No, ale wiesz, elegancko niby spadł. Ja się bałem o to, że tam będzie woda, ona się trzymała w ogródku. A on mówi, boss, wszystko sprawdzone, wylewaliśmy wodę, spływa elegancko. Ja dobra, Ale jeszcze to sprawdzimy sami. Zobaczymy przy pierwszym deszczu. No. Właśnie. No, wtedy będziemy widzieć. Nie wiem, czy wiecie, ale z Pawłem skończyliśmy szkołę budowlaną. Ja jestem technikiem. Paweł jest technikiem, nawet mi jednego punkta zabrakło, żeby mieć papier technika. Zdarza się, po prostu miałem full. nie zostałem do tego urodzony i stworzony. Ale No i mamy pokaż, problem. co chciałeś zrobić, no. Są rurki, ale za krótkie. Chciałem po prostu stegować razem i było, nie? Tego właśnie. Ale jak? Tego. No to może trzeba wziąć taką długą, no po prostu i tyle z tego, co jest i... Jak nam pani to wyjmie? No. Aj. Wspólnymi siłami. Jest. Dobra, kupimy prawdopodobnie taki stolik, bo jest fajnie za połowę ceny też. A myślę, że spoko będzie, żeby wsadzić sobie tam nasze książki. Yes? But we can take now? Take Today? out? Yeah, take now? Yeah, okay, can you? Okay, well, yes. Okay, please. This one, please. Okay. No i to jest taki fajny z wysuwaną szafką. Z jednej i z drugiej strony można wysuwać. Karnisze też kupiliśmy, tylko z karniszami jest jeden problem, że nie było białego koloru, No, było ale brązowe. teraz skoro jedziemy tylko tutaj coś tam... Nie to jedziemy może... teraz, nie mamy czasu. Bo może tam będzie białe. Co? No biały karnisz. Nie, jutro pojedziemy, dzisiaj nie mamy czasu już. Musimy wracać, bo przyjeżdża zaraz ekipa budowlana, dogadywać łazienkę, ceny i tak dalej. Musimy targować, bo wiadomo, przesadzić z tą ceną. No, ale koniecznie z karniszami. To są brązowe, dlatego musimy kupić farbkę i przemalować po prostu na biało. I na jutro będzie gotowe, żeby powiesić. Kupiliśmy już zasłony, firanki, stolik, dywan już doszedł, także już... A, jeszcze musimy komodę. I komodę musimy jeszcze kupić jutro. Jeden pokój będzie się nadawał bardzo już do mieszkania. Dobra, bierzemy białą farbę, żeby przemalować. I jeszcze dodatkowo ktoś nam podpowiedział, że tą ścianę tam, gdzie mamy dziury, właśnie między tymi betonowymi tymi płytkami, którą chcemy przemalować, żeby wypełnić akrylem. Także bierzemy akryl też i bierzemy się później za tą ścianę. Dobra, tak jak wam mówiłem, trzeba było kupić taki kolor, bo nie było białych, takich rozsuwanych. Potrzebowaliśmy dokładnie na 3,30, te można do 3,50 rozciągnąć, a inne były na 2,50 na przykład, także były za małe. Także bierzemy się za farbę, malowanie i zaraz będą białe. No i proszę bardzo, co tu się dzieje? Proszę opowiedzieć. Maluję karnisze. Jak ja nie zrobię, to nikt nie zrobi. No pewnie. Bo to już jest szkoła budowlana skończona. A ja akurat malować lubię, także się nie mogę doczekać, jak już będziemy malować tą ścianę. Co później, czy najpierw chyba w ogóle czymś tam się uzupełnia, no nie? W środku te szpary. No i lecimy na biało. Dobra, jedna część skończona. Czyli tak będę musiał jeszcze drugi raz pomalować oczywiście. Ale raz już gotowe. Teraz niech tylko przeschnie.
Wreszcie za ścianę. W Afganistanie z karabinem, tutaj z takim karabinem. Wypełnia się dziurki. Trzeba ładnie tego zrobić. A to nie zaschnie takie dziwaczne? Myślę, jak będzie biała farba na to, to nie będzie widać. Szkoła budowlana skończona. Jak coś to nie gluty z Piotrka nosa wystają, tylko nie drżowałam to gluty. Gluty. No i pierwsza część roboty zrobiona. Te wszystkie większe szparki, które były wypełnione akrylem. Akrylem? Ale to był akryl? Akrylem. Wiecie co, dostajemy naprawdę fajne podpowiedzi od naszych widzów, także dziękujemy Wam za nie bardzo, bo bardzo dużo pomagają. No, idę po farbę, drabina przygotowana, biorę się za malowanie. Jak na moje oko, całkiem dobrze wyszło. Nie pytajcie, dlaczego nie zamalowywałem na górę, że no, powiedzmy, zrobiłem tam, gdzie widać. Dobra, resztę nam farba wypełni. No, Adela się do roboty wzięła. Nie. Mówię, że nawet ty się do roboty wzięłaś. Nie no, fajnie to będzie wyglądało. Już widać, że to będzie dobrze wyglądało. Fajnie będzie, no. Świetny strój mam w ogóle. Idealny. Prawdziwy malarz. A co, damcią się jest, a nie bywa. Tak jest. Coraz lepiej to zaczyna wyglądać. Naprzeciwko ulicy Mieszkamy, co pani maj. Składają taki lokalny market parę razy w tygodniu. Właśnie przyjechaliśmy zobaczyć, ale już widzimy, że... Chyba się składają, bo normalnie jest tutaj więcej, nie? No, już dużo widzę, że jest złożonych nawet. Czyli jest do 9. Mamy 9:20. Dobrze wiedzieć na przyszłość. Coś muszę przekąsić jeszcze, właśnie jedziemy do Candies, bo jest piątek, a w piątek zawsze jest polska imprezka mojego brata w barze. Także tam jedziemy się zobaczyć z ludźmi. Jestem okropnie głodny. O, może sobie zjem te kurze łapki albo szyjki. O, albo parówka z szynką. To jest dobry szaszłyk. To są takie azjatyckie smaki, ala. I know. Kurczę, nie mam nadzieję, że to znajdę do jedzenia. Strasznie głodny. Wiecie, trochę się narobiłem dzisiaj, nie? To głodny jestem teraz. O, kurczak. Ja kurczaka zjem. Ale chodź jeszcze zobaczymy, może coś jeszcze będzie, ale raczej kurczaka. No widać, nie się składają. Ewidentnie, no. Może mango sticky rice? Ale nie ma, tylko samo mango jest. Za chwilę będą zakładać daszek. Może ekipa przyjechała. Tutaj już płytki praktycznie kończą kłaść z tyłu. Dzisiaj będą tutaj robić. Więc jest super. Tutaj w basenie wczoraj była dość mocna ulewa. Trochę nalało, ale chłopaki sobie poradzili elegancko. Stoimy właśnie w Ikei i planujemy naszą szafę do sypialni na całą ścianę. Już powiem wam, że wyjdzie na pewno z 1/3 tej ceny, co nam powiedzieli. Taka będzie szafa, tak będzie wyglądała. Tu jeszcze mamy takie, wiecie, organizery w środku. Tak. Pokażę, jak będą z szybami. Tak będzie. A gdzie mam? Czemu miał ostatnie szyby? Czekaj, nie wiem. Właśnie trzeba ustawić. Tak będzie ładnie z lustrami wszędzie. I cena 62 000 batów, a ten chłop chciał od nas 180. Szalony po prostu. 1/3 ceny. No i patrzcie, oni chcieli 180. Czekajcie, nie wiem, czy chcieli 180 za szafę plus 20 za montaż albo coś takiego. To przypomnę coś koło tego. A tutaj daliśmy za szafę 60 i za montaż 4,5, jakoś tak. Jest różnica kolosalna. Dobra, jesteśmy w Tajwatsu znowu. Przyjechaliśmy po pędzel większy, bo Tajwatsu po raz 559. dokładnie tak, i to jeszcze nie ostatni. No ale trzeba kupić większy pędzel, bo w tamtym małym to się zajadę przy tym malowaniu. Wczoraj malowałem was 2 godziny, a pomalowałem parę cegiełek. No
musimy kupić komodę, żeby mieć działować rzeczy w pokoju. Bo stolik już jest, komoda będzie, dywan będzie za parę dni. No. Już ekipa zaczęła robić daszek, bo mi wysyłali zdjęcia, także zaraz tam przyjedziemy, zobaczycie co się zmieniło. A szafa będzie za tydzień? W piątek. No, za 5 dni. O, a tu jest łóżko, jakie kupujemy sobie z Alą do sypialni. No, z racji tego, że my strasznie kochamy hostele i nie chcemy od tego odwyknąć. Co nie, Ala? Jeszcze raz? Łóżko do naszej sypialni. Aha, no. Po co ma dużo miejsca zajmować? Musimy Tak. się przyzwyczajeni w hostelach do... Ala na górze, ja na dole i czujemy się jak w domu totalnie Ja już. na dole, ja wolę na dole spać. Nie chcę mi się tam wspinać, to jesteś bardziej wysportowany. A jak się ścigam w nocy? No to... Różnie bywa. No to nie. Ala zawsze chciałaś zostać królową sedesu, co Tak. nie? Tak mi się wydaje. Ale ja bym chciała taki z otwieranym tym, bo u nas jest problem taki... Że Ala nie potrafi zamykać deski. Tak, i my się o to kłócimy, więc żeby rozwiązać ten spór, ten problem, bo ja się staram, ale o tym zapominam. Ale się staram. Ona się stara w jej głowie, tylko było na pewno nie w czynach. Ale to najważniejsze, wiesz. Ala, może przymierz sobie tutaj elegancko. Nie, ja bym chciała taki, co się zamyka deska, żeby trzeba z Lazady zamówić. Musimy znaleźć, no bo Paweł gdzieś to tanio na Lazadzie taki znalazł. No ale ogólnie chciałem zobaczyć cenę, no to trzeba, mamy porównanie ile on nam powie później na tym. No to ceny bardzo różne. No ale mniej więcej 300-400 zł. Nie, no to Tutaj są droższe, 700, 500, 900. Ale bardzo chciałem mieć taką toaletę w domu. Ej, śmiechem, żartem, jak jesteście w Tajlandii i się zatrzymujecie na postoju, moim zdaniem jest lepiej korzystać z tego, bo to jest dużo bardziej higieniczne i Tak, dużo łatwo wygodniej ci mówić. niż... Wpadnij tam przez Ale przypadek. jakie wpadnij, no to bez przesady, co ty jesteś. Robota już na maksa. Hello Cap. Tutaj montujemy szyny na zadaszenie, żeby przyczepić do tego elegancko. Tutaj szef czeka. Tu nie zaczęli? Hello sir. How are you, Cap? O, tutaj już kończą robić tył. Hello. No, ja się biorę dalej za malowanie. Ścianę dzisiaj pierwszą warstwę trzeba skończyć, bo niestety nie było czasu wcześniej. Muszę jeszcze to pomalować na biało, bo wczoraj zapomniałem te przyczepy i oczywiście drugą warstwę jeszcze dać na rurkę. Teraz zauważyłem, że właśnie przyjechała ekipa od pompy. Kratki tu będą montowali, filtrów i tak dalej. Także fajnie. W dobrą stronę to wszystko idzie. W przyszłym tygodniu basen ma być już gotowy. Tylko jeszcze wcześniej musi przyjść ekipa sprzątająca i wszystko jeszcze raz myjką ciśnieniową wyczyścić, zanim wody do basenu naleją. Patrzcie, jak to teraz ładnie wygląda. Bardzo ładnie. A jeszcze ładniej będzie wyglądało, jak będzie Jeszcze zielono. ładnie, jak tutaj właśnie będą wszędzie drzewka jakieś, biały kamyczek, do tego i lampki. I to będzie naprawdę cudownie wyglądało. Tutaj będzie ładne miejsce do siedzenia, grill. Tutaj akurat będzie pralka i suszarka, bo musi tu być, bo w środku szkoda miejsca w domu. Naprawdę będzie bardzo ładnie. Musimy pamiętać jeszcze właśnie o lampki, jak oni nam będą, elektryk przyjdzie wymieniać, to musi lampki wymieniać. I tutaj jeszcze właśnie jutro to dorabiają. Muszę to zasypać ładnie piaskiem, żeby tego nie cementować, bo później jakby się coś z rurą stało, to był problem, także zasypią piaskiem. Na górze płytki. Będzie pięknie, naprawdę będzie pięknie. Już jest. Już jest pięknie. Basen ma być, jutro kładą ostatnie płytki na basen. W poniedziałek mają wypełniać pomiędzy fugi. Czyszczenie później. We wtorek pompa ma przychodzić, czyszczenie i nalewamy wodę. Jest. I pływamy. Dokładnie tak. No dobra, powiem wam tak. Coraz lepiej to wygląda. Jeszcze kawałek, to na górze. No i oczywiście później jeszcze druga warstwa. Ale powiem wam, że naprawdę, jak tu na środku będzie duży telewizor, tu jakaś ładna, oczywiście półeczka, z boku coś, tu pewnie też coś. I będzie naprawdę bardzo ładnie. No. To jest oczywiście dopiero pierwsza warstwa. Nie wiem, czy będzie droga. Nie? Nie chce ci się? Ja, zobaczymy, ale zobaczymy jak to wyschnie, jak to będzie wyglądało. Pewnie będzie trzeba drugą warstwę zrobić. Ale ogólnie spoko. Nie no, super to wygląda. Naprawdę.
Pięknie, naprawdę. Czekajcie, co się pokaże wam dalej. Oczywiście tu będzie telewizor, tutaj jakieś ładne podświetlane półeczki. Dobrze to wyszło. No, malarz, możesz być z siebie dumny. Szkoła budowlana skończona, tutaj jest płynnie. No, super. No i 22, koniec roboty dzisiaj. Całkiem spoko to wygląda, naprawdę. Super, no. Fajnie, że nie rozwaliliśmy tej ściany. Że to zostawiliśmy, bo serio jak się doda do tego wszystkie bariery, to będzie naprawdę mega. Ja to już po prostu widzę w moich oczach. Dobra, budowa w pełni, znaczy może nie budowa. Pokażę wam, co tu się dzieje. Ściągnęli już całe rynny dookoła. Już przygotowują wszystko pod nowe. Powiedziałem, żeby tą antenę, którą kosmitów można słuchać, żeby też ściągnęli. Bo nam do niczego to nie jest potrzebna. Bo tajskiej telewizji to my oglądać nie będziemy. Tutaj zaczynają już kłaść daszek. Także tak będzie wyglądał. Dobry będzie, bo tak naprawdę będzie ładnie wpuszczało światło. Będzie ok. Tutaj jest jedna zmiana. Właśnie powiedziałem, żeby przesunęli ten pustak, żeby po prostu był schodek i będzie dobrze. Pokażę wam, co tam dalej, jak wygląda, tylko przejdę naokoło. Hello. Tutaj z basenem. O. Tutaj już czyszczą. Możecie zobaczyć, to już końcówka. Już ostatnie płytki już wrzucają. A co to zamontowali? Mniejsza z tym. Wejdę, pokażę wam tu do środka, jak to wygląda. O. No powiem wam, że jak woda będzie nalana, to będzie naprawdę pięknie to wyglądało. Dodatkowo jeszcze te światełka kolorowe. A co oni tu zrobili? Czemu to jest zalane? Chyba to jest coś źle, przecież to jest rura zalana. Dobra, mieszczę z tym, oni to będą robić. No. Poza tym, tu jeszcze trzeba też wymienić elegancko. Poza tym powiem wam, że naprawdę mega jesteśmy zadowoleni. Jak na razie wiadomo, zdarzało się parę niepotrzebnych rzeczy. O, tu widać jak elegancko pościągali wszystko. Tam rynny wywiezione. Wiele osób mówiło, gdzie odpływ jest. No to odpływ jest, nie trzeba się martwić. Tutaj dokładnie woda jak będzie spływała, wszystko jest tak ułożone, że woda spływa tu i tutaj będzie wylatywała. Oczywiście ta dziura będzie jeszcze powiększona. Wbijemy jakąś kratkę tam i będzie wszystko elegancko. Tutaj jeszcze będzie oczywiście to dokończone, też będzie nałożona płytka na tym, tak samo jak jest tutaj. No, naprawdę taki jest teraz duży ten ogród, mega. No, tutaj wam pokażę, już właśnie też nam wysypali już piasek, żwirek i dzisiaj tutaj już będzie skończone też, że będzie bardzo dobrze. Hello, a tu Ala. Czego? Z sałatką. Aha, no trzeba. No dawaj, przynieś. Patrzcie, jakie ładne koszulki nowe. Właśnie dzisiaj zaczynamy kolejny obóz Nagmoy Camp, 10. edycję. Super. W ogóle wiecie, jaką nam zrobili wycenę kosmiczną tych łazienek? My się patrzymy wczoraj i tak, za jedne drzwi 38 000 batów, to wiecie, to jest 4200-4300 zł za jedne drzwi. Dodatkowo coś tam, jakieś przywieszka na coś, wiecie. I wiecie, wycena kosmos po prostu. Nie licząc tego, ile wycenił właśnie szafę za 180 000, którą zrobiliśmy za 60. I dodatkowo, no to rynny dookoła i te daszki plastikowe, to ok, od razu się zgodziliśmy, bo to była dobra cena. Bo powiedział 50 000 taniej niż inna ekipa, która nam robiła. I my mówimy mu tak, my pójdziemy, zrobimy to, kupimy to, ty tylko zamontuj.
I tak samo z płytkami powiedzieliśmy, my pojedziemy, kupimy płytki, wy tylko nam je zróbcie. No i koniec końcem wyszło tak, że jedziemy dzisiaj z nim na budowę, znaczy do sklepu, do HomePro, kupujemy wszystko po kolei, co potrzebujemy, od razu płacimy na miejscu, a oni no to będą tylko robili. I na tym myślę, że zaoszczędzimy z tego, co on tam wypisał, co najmniej 200 000 na pewno tajskich batów oczywiście, albo nawet więcej, bo ceny tam były, nie wiem skąd wzięte. Ja mu powiedziałem, że ja wiem skąd on tu przyjechał, że ktoś ma dużo więcej pieniędzy niż my, ale my tyle nie mamy i my tyle nie zapłacimy, bo my pojeździliśmy po tych wszystkich sklepach i my wiemy, co ile kosztuje. I jeśli gdzieś widzimy w sklepie, że drzwi kosztują, przypuśćmy, od 3 do 5 tysięcy batów, czy jakieś 300 do 500 zł, a on nalicza nas za jakieś przesuwne, oczywiście mówi, że trzeba na wymiar i tak dalej, dolicza dużo więcej, no to bez przesady. No i jedziemy dzisiaj i będzie tak jak ma być. W ogóle będzie trzeba też, jeszcze nie teraz, już wiadomo, bo już pieniądze niestety się kończą, ale będzie trzeba za jakiś rok wymienić dach. To jest coś pewnego, co trzeba zrobić, bo jest w takim bardzo średnim stanie. Ale już się nie mogę doczekać, jak w przyszłym tygodniu już będzie tutaj woda i będzie wszystko ładnie. I będziemy mogli zacząć kupować rośliny do ogrodu. Bo jak zrobi się tutaj jeszcze zielono, będzie to naprawdę pięknie wyglądało. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie, że oglądacie serię z remontu naszego domu w Tajlandii. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tyle osób zainteresuje ta seria, że tak będziecie chcieli ją oglądać. Także mam nadzieję, że odcinki wam się będą podobały. Na pewno będzie jeszcze parę odcinków w kwietniu, ponieważ no wiadomo, jeszcze remont cały czas trwa, jeszcze jest dużo do zrobienia. Ogród, myślę, że w kolejnym odcinku może będzie skończony, może jeszcze następnym, zobaczymy jak będzie. Dajcie znać, jak wam się podoba ta seria, czy was interesują te odcinki i co was jeszcze interesuje, o czym chcielibyście usłyszeć. Bardzo chętnie o tym opowiem, także dawajcie znać. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję. W maju ruszamy w bardzo ciekawą kolejną podróż. Będzie to Jemen, będzie Arabia Saudyjska, będzie Turkmenistan, Kazachstan, Tadżykistan. No i chyba tyle i wracam do Tajlandii i zapraszamy serdecznie na kolejny obóz Nag Muay Camp. Teraz zaczynamy jeden jutro, kolejny jest w sierpniu, 4 do 18 sierpnia. Dawajcie znać, zapraszamy serdecznie. Obozy są bardzo dobre, miejsca szybko się rozchodzą, także jeśli ktoś jest zainteresowany przyjechać, potrenować, dobre Muay Thai, fajnie się pobawić i pozwiedzać piękną Tajlandię, zapraszamy. Pozdro!